Kochani, bardzo serdecznie Was proszę i sam też to zrobię. Subskrybujcie kanał Radio Rebeliant, ponieważ bardzo potrzebujemy i bardzo warto, bo tutaj się dzieje tyle rzeczy, że nie będziecie mieli czasu nawet wykorzystać subskrypcji, ponieważ jest tyle rzeczy i tyle informacji, i tyle gości i fantastyczna atmosfera. Niech wejdzie, bo to też jest na żywo. W związku z tym zapraszam, subskrybujemy kanał Radio Rebeliant i korzystamy z wiedzy. Dobry wieczór, witam wszystkie rebeliantki, wszystkich rebeliantów na rozmowie z panem doktorem Sławomirem Dudkiem, Instytut Finansów Publicznych, główny ekonomista, społeczny rzecznik finansów publicznych, przejrzystości finansów publicznych, wykładowca SGH, przez ponad 20 lat człowiek od prognozowania, czyli rozkładania budżetu państwa na czynniki pierwsze i sprawdzania, co, jaki element, na co wpływa i czym grozi, jakie mogą być konsekwencje. Autor, współautor z zespołem co roku takiego raportu zagrożenia nadmiernego długu publicznego. Tutaj mamy edycję 2024, a już jest najnowsza 2025. Panie doktorze, pierwsze pytanie, jakie refleksje ma pan jako ekonomista po drugim exposé trzeciego rządu Donalda Tuska? Jak ta kwestia finansów publicznych wybrzmiała w tym exposé? Pana zdanie, pana ocena. No, w exposé w ogóle nie wybrzmiała, tak naprawdę, no bardzo mało było gospodarki i finansów publicznych. No, jedyny element, jaki był, no to pan premier pochwalił się, że obecny rząd bardzo zwiększył transfery socjalne, że jest rekordowy wzrost, no i to jest prawda. My to opisujemy w raporcie, ale nie było nigdzie wspomniane o tym, że no mamy drugi najwyższy deficyt w Unii Europejskiej, drugie najwyższe koszty obsługi długu. To o tym była mowa też, znaczy ta debata dla mnie, w ogóle cała debata, nie tylko wystąpienie pana premiera tam, no to z jednej strony pan premier, można powiedzieć, bardzo dużo daliśmy tych transferów socjalnych, będziemy dawać, o deficycie cicho, nic nie było mówione, ale opozycja wyszła na mównicę i po pierwsze, można to tak scharakteryzować, znaczy dawajcie jeszcze więcej albo zaraz zabiorą, trzeba natychmiast obniżyć podatki i jednym głosem jeszcze opozycja mówiła, że dług za szybko rośnie. Tak? Rzeczywiście opozycja mówiła, że dług jest bardzo wysoki, ale no i z tego całego obrazu taka konstatacja, że chcemy wysokich wydatków, niskich podatków i jednocześnie chcemy, żeby dług nie rósł, tylko spadał. No to jest niemożliwe, to by musiało być cud albo magia, bo tak się nie da. No, o finansach było bardzo mało, o zagrożeniach w finansach było bardzo mało. No być może taka specyfika tego exposé, liczę na to, że być może jakieś działania się i refleksja pojawi już jak, no rozumiem, rząd dostał drugie potwierdzenie, także zacznie działać, tak, w tym zakresie, bo tych zagrożeń jest mnóstwo, no i mówiła o tym opozycja. Jeżeli mówi o tym opozycja, no to jednak obywateli to niepokoi. A jak kampania wyborcza w pana ocenie wypadła, prezydencka? Była, jeżeli chodzi o finanse publiczne, obcinamy te wszystkie różne inne naległości polityczne, mówimy o finansach publicznych, o budżecie, polityce podatkowej. To był festiwal odpowiedzialności, czy raczej nieodpowiedzialności budżetowej? No niestety, tak jak pan powiedział, my napisaliśmy już 5. edycję, ja mam akurat aktualną wersję, ona jest do ściągnięcia na naszej stronie internetowej, to jest 5. już edycja, pierwsza była w 2021 roku, no i z roku na rok te zagrożenia są coraz większe. No stan finansów, nie oszukujmy się, mamy procedurę nadmiernego deficytu, mamy drugi najwyższy deficyt w całej Unii Europejskiej, mamy drugie najwyższe koszty obsługi w całej Unii Europejskiej, tylko Rumunia jest przed nami. To pogorszenie stanu finansów nie wynika w całości z wydatków obronnych, my to pokazaliśmy w raporcie,
wynika rzeczywiście ze wzrostu wydatków, bardzo dużego, bo przez 2 lata wydatki wzrosły o 6,2 punkty procentowe PKB, no jakby to przeliczyć na miliardy, no to jest 240 miliardów złotych, takie relatywne wydatki o tyle wzrosły, no bo PKB już wynosi prawie 4 biliony, tak, czyli 1% to jest 40 miliardów złotych, tak prosto liczą, to jest 240, dochody lekko wzrosły, ale w tym przyroście wydatków o 6 punktów procentowych PKB jest tylko 1 punkt procentowy wydatków zbrojeniowych, 1/6. 70 to są rzeczywiście te transfery socjalne, wynagrodzenia dla budżetówki. I taki jest stan, on jest poważny, te zagrożenia naprawdę są już poważne, mamy procedurę nadmiernego deficytu, a nie stabilnego deficytu. No i teraz kampania w to weszła, no to rzeczywiście kampania jest jakby dalszy festiwal obietnic. Z jednej strony obietnica zwiększenia kwoty wolnej do 60 000, która kosztuje 1 punkt procentowy, czyli jeszcze by pogorszyła bardziej deficyt. To jest akurat propozycja obecnego rządu i pana Trzaskowskiego, która jest trudna do realizacji w danym stanie finansów publicznych, no ale padła ta obietnica z takich rzeczy, jeżeli dotyczy finansów. Nic nie było o nadmiernym zadłużeniu, jeżeli chodzi o tą stronę. Z kolei pan Nawrocki, prezydent elekt, też obiecał tam kilka działań podatkowych, obniżkę podatków. Ona też w zasadzie w podobnej kwocie się prezentuje. Też ponad 1 punkt procentowy PKB. Żadnych cięć w wydatkach, oszczędności nie zaproponował pan Nawrocki, ale jednocześnie bardzo się martwił o stan finansów publicznych. To jest kompletnie niespójne, tak? I to jest kłamstwo, bo nie da się po prostu stan finansów publicznych, deficyt, który nie powinien być za duży, on może występować, to jest proste równanie. To są dochody minus wydatki. Jak jest deficyt, to rośnie zadłużenie. No jeżeli ktoś proponuje w tym prostym równaniu, gdzie mamy 3 zmienne, deficyt, dochody, wydatki, jeżeli ktoś proponuje, że obniży dochody, ale nic nie mówi o wydatkach, ale jednocześnie mówi, że dba o stan finansów publicznych i obniży deficyt, to się nie składa. To jest niedopowiedziane kłamstwo. I w którym momencie kłamie ten ktoś, w którym mówi, że dba o deficyt, czy w którym mówi, że chce obniżyć podatki? No i niestety jedziemy na ścianę. No mamy wysoki deficyt, mamy już bardzo wysokie wydatki publiczne, dochody stoją w miejscu i są zapowiedzi dalszego jej obniżania. My to bardzo dokładnie opisujemy w tym raporcie. Także To fakt. dla finansów publicznych te zapowiedzi są niebezpieczne, jednak coraz bardziej zbliżamy się do bardzo niebezpiecznego, dużego deficytu i do spirali zadłużenia. I teraz byliśmy obaj w Sopocie na Europejskim Kongresie Finansowym i tam także analitycy bankowi mówili, że coś im się w prognozach budżetowych Ministerstwa Finansów nie zgadza i że finanse publiczne stają się obciążeniem dla gospodarki i w scenariuszu takim najbardziej czarnym to problemy finansów publicznych, w tym wzrost rentowności, ewentualna przecena obligacji przeniesie się na sektor finansowy, czyli czytaj banki, a to się przeniesie na realną gospodarkę. Czy rzeczywiście dzisiaj możemy tak sobie rysować, że możemy znaleźć się na takiej ścieżce, że zderzymy się ze ścianą i zarówno się złożą nam finanse publiczne, jak i złoży nam się sektor bankowy, a za nim złoży się nam realna gospodarka? Tak, nawet była mowa na w ogóle Europejski Kongres Finansowy, tam przyjeżdżają przedstawiciele wszystkich instytucji finansowych, banków, ubezpieczeń, firm leasingowych, czyli cały sektor finansowy. Zjeżdżają się głównie ekonomiści tych instytutów, czyli najmądrzejsze głowy z całego sektora finansowego. Kilkudziesięciu głównych ekonomistów tam dyskutowało, debatowało. Na tej ostatniej debacie kilku, ale ankieta, którą robi EKF, to kilkadziesiąt osób ją wypełniło i rzeczywiście większość ekonomistów bankowych mówi, że jednym z większych zagrożeń dla gospodarki polskiej, czytaj później dla obywateli, no bo jak gospodarka musi rosnąć, żeby obywatele
mieli wynagrodzenia, płace i korzystali z tego dobrobytu, że są właśnie finanse publiczne. I jeszcze jest podkreślane, że może wystąpić przesilenie fiskalne. Rzeczywiście to jest bardzo niebezpieczne. Może rynki finansowe mogą powiedzieć: sprawdzam. Tak było w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania w 2022 roku, ona wtedy miała niski deficyt. To jest bogata gospodarka, bogata, rozwinięta gospodarka. I w tej gospodarce wtedy rząd Liz Truss ogłosił mini budżet z cięciami podatkowymi, niby rzekomo dobrymi dla obywateli i podatników, właśnie na wielkość 1,2% PKB. No i rynki i nie zaproponowała żadnych działań kompensujących, czyli oszczędności w budżecie, tylko powiedziała: no deficyt wzrośnie, ale to da wzrost, my z tego wyrośniemy, będzie po prostu cudownie. I rynki finansowe temu kompletnie nie zaufały, wyprzedały obligacje brytyjskie, rentowności obligacji gwałtownie wzrosły i to załamało fundusze emerytalne, bo Brytyjczycy mają fundusze emerytalne, musiał interweniować bank centralny, no, groziło kryzysem finansowym i rząd Liz Truss trwał 45 dni. Podała się do dymisji, było przesilenie. No u nas też się proponuje obniżkę podatków bez żadnych działań kompensujących o 1 i 2, ale my mamy jeszcze gorszą sytuację, o której właśnie powiem, że jest w teorii ekonomii i też w oglądzie kryzysów gospodarczych mówi się o takim diabolik loop, czyli taka diabelska pętla. I na czym ona polega? Bo polega na tym, że u nas dość, że mamy bardzo wysoki dług, rząd się zadłuża, wszystko na kredyt finansuje, te wzrosty wydatków, to te obligacje rządowe, jakby zagraniczny sektor nie chce kupować, nie ma zbytniego apetytu, żeby inwestorzy zagraniczni kupowali polskie obligacje, kupuje je sektor bankowy. I w sektorze bankowym mamy już bardzo dużo obligacji. Tak naprawdę sektor bankowy ma więcej obligacji niż udziela kredytów. To znaczy, że bankowy kredyt, banki nie chcą, w zasadzie przestały pełnić rolę pośredników, nie chcą udzielać kredytów, nie udzielają kredytów firmom, żeby one rosły, rozwijały się, inwestowały, tylko kupują rządowe obligacje, bo tu jest świetny zarobek, pewna inwestycja, dopóki coś się nie stanie, ale duża rentowność, pewny zarobek, nie trzeba analizować tych planów finansowych, biznesplanów, ponosić ryzyka, wystarczy po prostu się klika przycisk, kupuje i zarabiam 5,5-6%, a przy kredycie to trzeba przeglądać hipoteki, przeglądać inwestycje, no i właśnie już ten udział jest większy, a diabolik loop polega właśnie na tym, że właśnie jak coś się stanie na rynku obligacji, to od razu rykoszetem dostaje bezpośrednio sektor bankowy w Polsce, czyli on ma problemy ze wskaźnikami, parametrami ekonomicznymi i mówi się w teorii ekonomii, że ten diabolik loop zaczyna się w momencie, kiedy 20% aktywów banku to są obligacje. My mamy 22%. Rumunia, która jest na pierwszym miejscu, ma 25%. No i to jest to ryzyko takiej diabolicznej pętli i takiego zarażenia się sektora bankowego. Na razie to są wszystko zagrożenia. Ja cały czas, my piszemy książkę Zagrożenia nadmiernego długu. Ja wszędzie mówię, to są dalej zagrożenia, tylko te zagrożenia są coraz większe. To nie musi wystąpić, ale po prostu ryzyko rośnie i my musimy zaczynać się nim zastanawiać i to zaczyna bardzo niebezpiecznie wyglądać. Być może też muszę dodać, tego nie ma w raporcie, ale ja ostatnio napisałem i zachęcam, na platformie X napisałem taki felieton Wielkie oszustwo budżetowe i tuż przed wyborami. Ale to nie dotyczy tych wyborów, to dotyczy wyborów roku 2023, kiedy premier Morawiecki oszukał społeczeństwo, nie powiedział, że kontynuacja polityki, tamtej polityki budżetowej, no nie da się jej kontynuować. On w takim dokumencie Strategia zarządzania długiem, to jest taki techniczny dokument, który opublikowano na kilkanaście dni przed wyborami. Najpierw była ustawa budżetowa, ta na poprzedni rok, na 2024, ona już zakładała duży deficyt, ale w tej strategii pokazano, co jest w 2025, 2026 i 2027 roku. I tam między wierszami, i tam premier Morawiecki wtedy pokazał, że ten dług nie przekroczy 60, że spadnie do 50, będzie poniżej 60 się utrzymywał. Bo ukryli tam, że to jest niemożliwe, bo żeby taki dług był, to trzeba zaproponować cięcia wydatków lub wzrost podatków o 1% PKB rocznie.
On tam ukrył cięcia wydatków na 120 miliardów złotych. One były na papierze, bo de facto dług rósł na 67%. Ja to policzyłem, zachęcam do przeczytania, bo to było wielkie oszustwo w stylu lub czasopisma. Tam była niespójność dokumentów, Money.pl mówił, że próbowano to ukryć w Ministerstwie Finansów wtedy, że urzędnicy się postawili, powiedzieli, że trzeba kawa na ławę, coś wpisać. I sytuacja jest trudna, ale to, że posłowie opozycji teraz wychodzą i mówią, nagle zaczęli dbać o finanse, to jest wielka hipokryzja, bo premier Morawiecki w tej strategii wiedział, że idziemy na 67% długu. Obecny rząd, niestety, ja tego nie popieram, nawet dokłada do tego długu. No niestety nie zatrzymuje tego pociągu. Czyli ja bym to tak powiedział, poprzednicy rozpędzili pociąg finansów publicznych, podłożyli pod hamulec cegłę, gaz można niby zwolnić, można przyhamować, ale podłożyli tą cegłę, no bo od razu oskarżają tych obecnych, że zabiorą, tak? Być może obecny rząd nie chce tego robić, dokłada, nawet naciska w tym rozpędzonym pociągu już na 67% długu, dociska pedał gazu zamiast hamować, bo to się może skończyć zderzeniem ze ścianą. Czyli mamy dziurę Morawieckiego, którą niestety obecny rząd zamiast redukować, to powiększa i pielęgnuje. Jeszcze najgorsze jest to, że nie powiedział ewidentnie, nie przeprowadził śledztwa, dlaczego to ukryto, dlaczego to zrobiono. Kompletnie obecna polityka rządu mi się nie podoba. Powinni powiedzieć prawdę społeczeństwu, że to jest nie do utrzymania. No niestety idą ścieżką Morawieckiego, być może przyparci do ściany pułapką populizmu i tym mówieniem, że zabiorą, ale to daje ruch na ścianę. Tak? Trzeba zatrzymać ten pociąg finansów publicznych, naprawdę trzeba, bo to się skończy, czy tak jak w Wielkiej Brytanii, albo jakimś przesileniem i jeszcze tą diabolik lub, czyli tą pętlą diaboliczną, że w sektorze finansowym. Za to możemy wszyscy drogo zapłacić. To jest nie do utrzymania. No i rzeczywiście rząd unikał w ogóle słów o finansach publicznych. Przesłuchałem odpowiedź premiera Tuska, kompletnie nie odniósł się do finansów publicznych, no bo to jest trudna kwestia. No, oni muszą w tej chwili jednak się zastanowić, przeliczyć, ale to inaczej, to, że to jest dziura Morawieckiego i że oni to ukryli, oszukali. Ja ogłosiłem, że ta dziura Morawieckiego jest ukryta. Ogłosiłem to w październiku 2023 roku, albo w listopadzie, już nie pamiętam, od samego początku, także jakby słuchano ekspertów, to by było wiadomo, że to jest nie do utrzymania. Także to trzeba powiedzieć. No niestety odpowiedzialne rządy powinny zatrzymać ten pociąg i powiedzieć społeczeństwu, przedyskutować ze społeczeństwem, co jest możliwe, a co nie jest możliwe, żeby nie doprowadzić do katastrofy, bo te zagrożenia coraz bardziej rosną. No, jeżeli coś się wydarzy na świecie, coś Putin znowu zrobi, będzie jakieś przesilenie fiskalne, jakiś kolejny Lehman Brothers upadnie, my już nie mamy żadnej amunicji, takiej przysłowiowej ekonomicznej amunicji, żeby z tego wyjść suchą nogą, jak to było w 2008 roku. I bardzo mnie to niepokoi, że nikt się nie przejmuje finansami publicznymi. Niby opozycja się zaczęła tym zajmować, ale to jest cyniczne, no bo rzeczywiście jak słucham Jarosława Kaczyńskiego, on w każdym wystąpieniu mówi o dziurze w finansach publicznych. No nie wiem, skąd ta troska, no do tej pory tamten rząd się tym nie przejmował, tym bardziej cynicznie wepchnęli, ja to też tak obrazowo mówię, że Morawiecki zaprowadził polskie finanse, polską gospodarkę na krawędź procedury nadmiernego deficytu i spirali zadłużenia, ukrył to przed wyborcami, nie opowiedział, że idziemy na 67% długu. No niestety nowy rząd, zamiast się cofnąć albo iść bokiem, przegrupować się, przeanalizować, rozmawiać ze społeczeństwem, coraz śmielej robi krok do przodu. Ale jednocześnie mamy tu pewien paradoks. Mamy podatki irlandzkie, jest taki kurs na to, żeby te podatki à la Irlandia były coraz niższe, a jednocześnie wydatki socjalne mamy już na poziomie
dobrej Skandynawii, a w Szwecji, a jednocześnie usługi publiczne, szkoła, ochrona zdrowia, delikatnie mówiąc, są na poziomie dolnych wskaźników, dolnych państw Unii Europejskiej. I teraz Tak, pytanie, kiedy będziemy racjonalizować budżet, jak to pogodzić, jak to wyważyć? My to opisaliśmy w tym raporcie, o którym mówiłem. To jest w tym raporcie to dokładnie opisaliśmy. To jest rzeczywiście, nie wiem, czy słuchacze to wiedzą, ale łączne wydatki budżetowe całego sektora finansów publicznych, łącznie z tym równoległym budżetem w BGK i samorządami, w zeszłym roku już zbliżyły się, w zasadzie wynoszą około 50% PKB. 50%. To jest łączne, to są i zbrojeniowe, i na zdrowie, i na policję, i na edukację, wszystkie usługi publiczne, które się, i na emerytury i renty, 800+, transfery socjalne, i one wynoszą już 50%, a dochody wynoszą 43 z kawałkiem, bo mamy deficyt ponad 6,6% w zeszłym roku. No i to oznacza, a te 50% to nie są małe wydatki, to są 8 największe w Unii Europejskiej, to są wydatki większe od Danii, Luksemburga, Hiszpanii, wielu krajów Europy Zachodniej, a według prognoz Komisji Europejskiej, i przed nami jest tylko Szwecja i Dania, one mają ciut więcej, ale według prognozy Komisji Europejskiej już chyba w przyszłym roku przegonimy Szwecję, jeżeli chodzi o łączne wydatki, i przegonimy Danię. Przed nami będą Włochy, ale tylko o 0,2 PKB, na wyciągnięcie ręki. I to już będzie prawie 5. miejsce w całej Unii Europejskiej, czyli Polska jest potęgą wydatkową w Unii Europejskiej. Razem z Włochami jesteśmy na 5. miejscu, a przed nami no to już jest Finlandia, która ma bardzo duże wydatki, Belgia. Tylko że w Belgii i w Finlandii podatki są bardzo drogie. 50% PIT-u jest w Belgii, w Finlandii też bardzo wysokie podatki. A z kolei właśnie czyli dzisiaj mamy 8 najwyższe wydatki, zaraz będziemy mieli większe niż Szwecja i Niemcy, ale jednocześnie wydatki na ochronę zdrowia, jak pan mówił, mamy gdzieś w końcówce Unii Europejskiej, tak? 5% z kawałkiem w relacji do PKB. I teraz proszę się rozejrzeć. Wydatki większe niż w Szwecji, a czy usługi publiczne są takie jak w Szwecji? No nie. To na co idą te pieniądze? No ale właśnie z drugiej strony jeszcze mamy potrzeby, jeszcze musimy zwiększyć wydatki obronne, jeszcze na ochronę zdrowia, edukacji też chcielibyśmy naprawić. Dzisiaj w Sejmie wszyscy mówili więcej wydatków, mieszkania, asystencja i tak dalej, jeszcze więcej, a już jesteśmy niemalże rekordzistami unijnymi, a dochody mamy gdzieś na 17-18 miejscu w Unii Europejskiej. Może nie irlandzkie, ale w kursie na Irlandię, no bo jeżeli zaraz będzie obniżenie kwoty wolnej, wprowadzenie obniżki składki zdrowotnej, ja nie jestem przeciwnikiem niskich podatków. Irlandia ma niskie podatki, ma 30 parę procent do PKB, ale wydatki są 30% do PKB. Nie można mieć szwedzkich wydatków i podatków, które są takie prawie jak w Irlandii czy w krajach anglosaskich. I naprawdę nie trzeba być doktorem ekonomii, żeby wiedzieć, że to jest nie do utrzymania, że nie da się utrzymać 50% wydatków i dochodów na poziomie 40%. Coś trzeba z tym zrobić, to są takie nożyce fiskalne, bardzo duży problem strukturalny, o którym my wpiszemy w tym raporcie i to jest nie do utrzymania, czyli albo ruszamy wydatki, przeglądamy wydatki, się zastanawiamy, czy nie wprowadzić kryteria dochodowe, czy rzeczywiście wszystkim, gdzie szukać oszczędności, co jest priorytetem, czy rzeczywiście transfery socjalne są teraz ważniejsze niż wydatki obronne. Bardzo musimy się nad tym zastanowić, co jest dla nas ważniejsze. No a z drugiej strony, jeżeli tego nie zrobimy po stronie wydatkowej, no to proszę Państwa, proszę mi uwierzyć, no czeka nas wzrost podatków i to gigantyczny wzrost podatków, no bo mamy je na relatywnie niskim poziomie obecnie i to jest nie do utrzymania. No w Szwecji są dużo wyższe podatki, mimo że my już mamy wydatki wyższe niż w Szwecji, no ale i to jest kurs nie do utrzymania i to trzeba bardzo szczerze społeczeństwu powiedzieć.
Nie wiem, dlaczego przedsiębiorcy jakoś nie protestują. Przedsiębiorcy potrafią liczyć, wiedzą, jak ciężko jest płacić podatki, ale wystarczy spojrzeć na ten wykres w naszym raporcie i zobaczyć, jak się rozchodzą te dwie linie, no żeby sobie uzmysłowić, że to jest nie do utrzymania. No jeżeli już kogoś, także może to przemówi do osób, żeby to jakoś rozwiązać. Nie wiem, czy ten wykres będzie widać, pewnie nie, ale ta linia na końcu, proszę zobaczyć, jak ona się rozchodzi. Tak? No, tylko tak sygnalizuje, to jest na stronie internetowej naszego instytutu, ale po prostu no, to jest nie do utrzymania. I ja po dzisiejszej debacie sejmowej no, jestem tylko pesymistą. Uważam, że jednak jesteśmy w takiej pułapce populizmu, hipokryzji opozycji, no, bo nie można na jednym oddechu mówić, dług za szybko rośnie, rozdawajcie więcej, obniżcie podatki, no bo to jest sprzeczne, no tego się nie da zrobić jednocześnie. I to cała scena polityczna milczy. No, ci, co chcą obniżać podatki, ani słowem nie mówią, że trzeba znaleźć jakieś oszczędności w wydatkach, o tym milczą. Ja jestem zwolennikiem niskich podatków, ale nie da się tego zrobić, powiększając dziurę i deficyt i zaraz za to zapłacimy wysokimi odsetkami w bankach, a może doprowadzimy do przesilenia fiskalnego. Jednocześnie opublikowaliście jakiś czas temu raport dotyczący dramatu budżetowego Narodowego Funduszu Zdrowia. Czy po tym raporcie ktokolwiek z rządu z wami rozpoczął rozmowy? Czy widział pan reakcję rządu na ten raport i czy widzi pan jakikolwiek pomysł po stronie zarówno koalicji rządzącej, jak i opozycji lewicowo-populistyczno-prawicowej? Mówię tutaj o Razem, PiSie i Konfederacji. Co zrobić no, z dramatem budżetowym o nazwie Narodowy Fundusz Zdrowia, bo tam nożyce się naprawdę rozjechały i mamy kłopot. Tak, też zachęcam na naszą stronę, tam jest luka finansowa w NFZ, już policzyliśmy 2 raporty. No, niestety składek zdrowotnych jest mniej niż wydatki NFZ-u. W zeszłym roku ta luka finansowa w NFZ-cie wyniosła 30 miliardów złotych. Ona już wynosi kilkanaście procent, tak? Czyli kilkanaście procent wydatków zdrowotnych nie ma pokrycia w składkach. To znaczy, że gdzieś musimy skądś dokładać, komuś zabrać, nie wiem, policjantom, nauczycielom, żeby dorzucić do systemu ochrony zdrowia. I ona wynosi kilkanaście procent. I ona relatywnie już jest większa niż ta mityczna dziura w ZUS-ie. Bo ZUS się ostatnio właśnie chwali, że w końcu 80, że już tam prawie pod momentami 85% pokrycia w składkach mają wydatki właśnie te obsługiwane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. No i mamy dalszą tendencję do obniżenia składki zdrowotnej, czyli powiększenia tej dziury i mówienia, że nic się nie stanie, bo dołożymy z dotacji budżetowej. No to ja przypominam, że dotacja budżetowa nie rośnie na drzewie. No, my zapłacimy za to innymi podatkami, tak? To trzeba powiedzieć. No, z tej okazji nie będzie, nie wiem, obniżenia innych podatków lub trzeba będzie szukać, nie wiem, podwyżek w innych lub trzeba zabrać w wydatkach innym podmiotom. Jest rzeczywiście problem taki, że trzeba też poprawiać efektywność systemu ochrony zdrowia. Ten system jest dziurowy, powiedzmy jedziemy na przebitych kołach, no ale musimy jechać, no ludzie chorują, trzeba ratować życie, nie można zresetować tego systemu, no trzeba pompować te koła, tak w wojskowych sprzętach jest tak, że nawet jak się przebije, to jest tam system, że w trakcie jazdy dopompowuje się te koła pojazdu jakiegoś bojowego. No, tak trzeba zrobić z NFZ-em, trzeba go naprawiać, poprawiać, no ale tego powietrza nie można zabrać, nie można ograniczać jeszcze bardziej tych składek, trzeba przeprowadzić dokładną analizę NFZ-u, co tam jest, gdzie wycieka, poprawiać efektywność, no ale z drugiej strony nie można oszukiwać ludzi, że jak się zmniejszy składkę, to dotacja budżetowa rośnie na drzewie i jakoś to się pokryje. Nie, to też jest kolejny taki trup w szafie, który wypadł po wyborach.
Ale czy nie chodzi bardziej, chodzi mi o to, czy strona rządowa, mówię tutaj zarówno o pani minister zdrowia Leszczynie, jak i Narodowym Funduszu Zdrowia, czy jest gotowa, pan widzi, że jest po tej stronie gotowość, po stronie administracji rządowej, gotowość do bardzo głębokiego audytu wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia, uczciwej rozmowy o tym, co składka gwarantuje, a czego ma nie gwarantować, bo mamy na przykład pewne operacje, zabiegi, które wiadomo, że niczemu nie służą, są świadczenia, które są bez sensu, ale Narodowy Fundusz Zdrowia je finansuje. Czy jest także po stronie społecznej gotowość do takiej rozmowy? Jest problem, że jesteśmy w wielkiej pułapce populizmu. Wszystko jest analizowane z perspektywy politycznej. Ja uczestniczę w konferencjach zdrowotnych, gdzie przyjeżdżają posłowie, czy też osoby, politycy powiązani z PiS-em i z obecnym rządem. W kuluarach wszyscy rozmawiają i na przykład wiedzą, że nie stać nas, żeby porodówka była w każdym mieście. Nie stać nas, ponieważ jeżeli jest porodówka, w której rodzi się kilka dzieci w kwartale, a trzeba tam mieć sprzęt taki sam jak w porodówce, w której się rodzi setka dzieci w kwartale, no to nas bardzo drogo kosztuje, tak? Ta nieefektywność jest. No ale jeżeli ktoś mówi, no to likwidujemy porodówkę, nagle, dzisiaj na mównicy słyszałem, że będą kobiety umierać rodzić na ulicach, nie umierać, rodzić, przepraszam, czy w karetkach. No to jest taka demagogia. No i przy takiej demagogii i przebijaniu tej piłeczki w tym konflikcie politycznym nie da się zrobić żadnej reformy, żadnej. Politycy robią to, co wychodzi im z sondaży, które robią raz w tygodniu albo 2 razy w tygodniu. Nie wiem, być może to jest rola organizacji obywatelskich, żeby przemówić do społeczeństwa, a druga strona, no klasa polityczna powinna się w pewnych kwestiach porozumieć, tak? Bo jest tak, że nawet, i jak mówiłem, że jak rozmawiam z politykiem jakimś PiS-u, który się zajmuje ekonomią zdrowia i z obecnych rządzących, to w kuluarach oni wszyscy wiedzą, co trzeba zrobić. Jest pełna zgoda. Idą do studia telewizyjnego i jest nawalanka, że właśnie taka demagogiczna, zabiorą, kobiety będą rodzić na ulicach, no i koniec dyskusji. Przypuszczam, że w rządzie jest taka wola, znają te analizy, my te analizy swoje wysyłamy do resortu, no ale jest jedna wielka polityka, no po prostu jesteśmy w totalnym jakimś matriksie politycznym, wszystko się na emocjach bazuje, na tych mediach społecznościowych, w telewizji, nie ma debat eksperckich, nie ma ekspertów, przecież w telewizji są sami politycy, ja nie widzę tam ekspertów, którzy dyskutują i rozstrzygają. Dobrze, że są takie inicjatywy jak wasza. Znaczy niestety społeczeństwo jest ogłupione demagogią, oszukiwane z każdej ze stron, no i wygrywa demagogia, nie ma reform i nie będzie reform. Jeżeli nie będzie żadnych reform, jeżeli nie uderzymy w ścianę. Jak uderzymy w ścianę, będą reformy, ale to będzie wtedy bardzo, bardzo bolało i wydaje mi się, że po prostu wszyscy są sparaliżowani ryzykiem jakiegoś demagogicznego, oszukańczego ataku ze strony przeciwnej, tak? Czyli nawet jeżeli tam trwają prace w ukryciu, nie wiem czy trwają, żeby, nie wiem, parę oddziałów zlikwidować w szpitalach, no to oni z tym nigdy nie wyjdą, bo wiedzą, że zaraz posłowie opozycji, ci, którzy w kuluarach wiedzą, że to jest dobre i słuszne, ale pójdą do telewizji i będą kłamać ludzi, że to jest złe i demagogicznie i po prostu musimy my dotrzeć do społeczeństwa, bo politycy nie wyjdą poza linię tą, która, no tylko że z jednej strony są zmącone głowy społeczne nieprawdą, obawami, nie pokazywane są zalety tych rozwiązań, nie jest tłumaczone ludziom, że tak trzeba wziąć, no i klasa polityczna nie odrabia tej lekcji, że nie potrafi się w żadnej kwestii porozumieć. Przecież nie ma sporu co do ochrony zdrowia. No jaki jest tu spór? No może być spór jakiś ideologiczny, ale co do ochrony zdrowia wszyscy chcą,
mają rodziny, sami się leczą. No naprawdę, i dlaczego się tu nie można dogadać i się kłócić i wmawiać ludziom, że to jest trwanie w nieefektywne. I nie wiem, właśnie powiem szczerze, jeżeli nie wyjdziemy z tego dołka demagogii, populizmu i takiego okłamywania ludzi i w jakichś sprawach się nie porozumiemy, to się nie naprawi systemu ochrony zdrowia. Tylko że ja widzę, że to jest tak, że jak się zamieni rząd z opozycją, no to zawsze jest w drugą stronę, tak? I słabo to wygląda z perspektywy takiego postawy reformatorskiej, zmian. No i wszyscy są sparaliżowani. Nawet jeżeli są eksperci i coś tam pokazują w rządzie i coś liczą, to polityka decyduje i PR-owcy mówią, czy to można pokazać, czy nie. No i zazwyczaj wychodzi, że nie można nic zrobić, bo w mediach społecznościowych będzie o tym negatywnie i ciach, i do kosza czy do szuflady. I tak to będzie trwało. Niestety mam negatywne tutaj obiekcje, no chyba że po prostu strona społeczna, organizacje przygotują te zmiany, uruchomią kampanię informacyjną i przekonają społeczeństwo. Tylko te kampanie są cholernie, przepraszam za sformułowanie, bardzo drogie. Mój instytut napisał już wszelkie raporty, treść mamy, no tylko że niestety nie jesteśmy w stanie się przebić. Organizacje społeczeństwa obywatelskie nie są w stanie się przebić poza tą demagogię polityków, którzy zawładnęli przekazem do ludzi. Tak? Ludzie dostają tylko przekaz od polityków z tej czy z tamtej strony, a nie jakieś eksperckie analizy, no bo to chyba trzeba w to zainwestować, trzeba po prostu kampanię, być może prywatny sektor, przedsiębiorcy powinni zainwestować w tłumaczenie ludziom, że wysoki deficyt jest zły. I to trzeba chyba puszczać w najlepszych godzinach reklamowych i wtedy może uda się. Trzeba zacząć od nas też. Ja jestem świadom, bo jestem analitykiem, wiem jaka jest sytuacja, ale też rozumiem, że ludzie mają prawo nie rozumieć tego, tych różnych rzeczy, co jest korzystne, ale są oszukiwani, a my nie możemy dotrzeć. I teraz tak, jak ta sytuacja budżetowa wpływa na takie postrzeganie Polski, czy to przez tych, którzy chcą zainwestować w Polsce swoje pieniądze, ale nie w obligacje rządowe, tylko uruchomić, nie wiem, kupić startup, uruchomić fabrykę, nie wiem, zakład usługowy, czyli da taką wiarygodność ekonomiczną Polski w oczach świata. Jak ta gra budżetowa, ten gigantyczny deficyt, jazda bez trzymanki tak naprawdę, wpływa na naszą wiarygodność jako państwa polskiej gospodarki, może tak, w oczach świata. Znaczy na pewno to nie pomaga. Rentowności w Polsce, no bo zacznijmy od tego długu publicznego, bo my mamy, na razie całe szczęście ten dług publiczny jest na poziomie 55% PKB, ale wszystkie analizy wskazują, że za chwilę przebije 60%, a jeżeli nie zbilansujemy finansów, no to wzrośnie do 100%. Tak pokazują analizy i Ministerstwa Finansów, i mojego instytutu, czy też tych instytutów partnerskich, gdzie razem zrobiliśmy ten raport. No i to widać w kosztach obsługi długu, bo my mamy wyższe koszty obsługi o 1,5 punktu procentowego niż Czesi, wyższe. 2,5 raza większe niż Grecja, mimo że Grecja ma dług 140% PKB. Przepraszam, panie doktorze, możemy zatrzymać się na Grecji, bo Grecja nie tak dawno była bankrutem i dzisiaj jej obligacje mają niższą rentowność niż obligacje polskie. Tak. To jest informacja szokująca. I to my mamy droższe 2,5-krotnie, mamy droższe niż Włosi. To wynika też z tego, że Grecja jest w strefie euro, czyli korzysta z wiarygodności Niemców, Holandii, tych krajów skandynawskich, które są w strefie euro, skorzysta z tego. No my nie mamy tego bezpiecznika, to są plusy i minusy, ale go nie mamy, tak? I płacimy bardzo drogo za dług. Drożej od nas płacą tylko Węgrzy. Węgrzy na to już mają duży problem, czyli my nie możemy sobie pozwolić na taki dług jak w Grecji, bo mamy 2 razy droższe, no to tak jak w banku. Ktoś, kto jest bogaty, ma silne dochody, no dostanie niską marżę kredytu, tak? Kredyt dostanie po niższym oprocentowaniu. Ktoś, kto bierze chwilówkę,
no ma duże, gigantyczne płaci. Może to nie jest tak, że my mamy chwilówki, jeżeli chodzi o rząd, ale tak jest. Niestety idziemy ścieżką grecką, wracając do tej Grecji, bo zróbmy sobie taką checklistę. Który kraj obniżył wiek emerytalny? Grecja? Tak. Polska? Tak. Który kraj ma 13 miał? Grecja tak, Polska tak. Który miał 14? Grecja tak, Polska tak. Który kraj miał bardzo wysokie wydatki militarne? I Grecja, i Polska. Który miał bardzo wysokie socjalne wydatki? I Grecja, i Polska. W którym kraju pozwalano na niskie podatki mimo wysokich wydatków? No w Grecji. Przyzwalano na niepłacenie podatków, było bardzo dużo ulg i przywilejów podatkowych, w Polsce też możemy to zobaczyć. Również w Grecji były dwie partie, był taki duopol, który właśnie walczył, zamieniał się w wyborach, walczył na obietnice. No, bardzo dużo podobieństw. No Grecy przeżyli te przesilenie i teraz w Grecji wiek emerytalny wynosi 67 lat dla kobiet i mężczyzn. W Grecji uszczelniono system podatkowy i podniesiono podatki. W Grecji zniesiono, zlikwidowano 13 i 14. Grecja ma nadwyżkę pierwotną, zredukowała dług z 200% do 140%, wprowadzając te bardzo bolesne zmiany w finansach publicznych. I moja prognoza jest taka, że my to pokazujemy, że jeżeli nic w Polsce się nie stanie, to dług w Polsce wyniesie 107% pod koniec przyszłej dekady. I jeżeli nic się w Polsce nie zmieni, to pod koniec przyszłej dekady Polska będzie miała wyższy dług niż Grecja. To jest taka nasza prognoza bazowa. Może to się wydarzyć. No Grecja, mimo że się zreformowała, ma duże problemy, bo właśnie płaci bardzo duże odsetki. Znaczy, mimo że ma niskie rentowności, to niska rentowność od dużego długu to dalej jest dużo pieniędzy, tak? W ich budżecie. No i to jest, i niestety to idziemy tą ścieżką. No jeszcze mamy te wydatki obronne. Grecja 2 dekady wydawała 5% na zbrojenia, jednocześnie utrzymując bardzo wysokie wydatki socjalne i utrzymując niskie dochody. To jest przypadek grecki. To nie jest tak, że tu i zaraz nam grozi Grecja, no ale to jest tyle podobieństw, że aż mi się nie chce wierzyć, powiem szczerze. Cały czas studiuję to i tych podobieństw jest tak dużo, że to zaczyna być no, dla mnie, nie wiem jak to nazwać, no tragiczne to porównanie. Zresztą w Grecji w ostatnich wyborach przed kryzysem partia PASOK miała hasło "Pieniądze są". To było ich hasło wyborcze. Pieniądze są. U nas źle zinterpretowane stwierdzenie "pieniędzy nie ma i nie będzie" zamieniono na "pieniądze są i zawsze będą na wszystko na stać". Jesteśmy potęgą wydatkową świata, żadne reguły nas nie obowiązują. No tak to w tej chwili wygląda. No i jest, no to jest tak, że wysokie koszty obsługi długu, te wyższe niż w Czechach, niż w Grecji, no przekładają się też na kredyt dla firm. Banki nie udzielają kredytu, bo wolą kupować obligacje, czyli nie ma inwestycji. Bez inwestycji nie ma wzrostu gospodarczego. No bez wzrostu gospodarczego finansom będzie jeszcze trudniej. No i ta pętla się uruchamia i za chwilę może się przyjść taka weryfikacja, a jeżeli nie przyjdzie weryfikacja, to albo wzrośnie inflacja, albo na przykład będziemy mieli też taką bardzo złą strukturę wydatków, bo dość, że my mamy szwedzkie wydatki, to tak jak mówiłem, w tych wydatkach mamy, przepraszam, no dziadowskie usługi niekiedy publiczne, bardzo niedorozwinięte, no rodzice majątki wydają na korepetycje, bo szkoła źle działa, edukacja źle działa, ochrona zdrowia, proszę sobie ocenić, mamy jedne z niższych wydatków w całej Unii, a wydatki socjalne, one wynoszą, za chwilę będą wynosić w Polsce 18% PKB. Wiecie Państwo, ile wynoszą w Szwecji? 11%, u nas 18%. Naprawdę o taką Szwecję nam chodzi? No bo dzisiaj w Sejmie usłyszałem, że się chwalimy tym, że mamy jedne z najwyższych wydatków socjalnych, ale cisza o tym, że mamy bardzo słabe, no edukacja jest jaka jest, wszyscy rodzice widzą, że nauczyciele uciekają ze szkół publicznych, że nie ma motywacji, że trzeba wydawać na korepetycje, coraz więcej dzieci chodzi do szkół prywatnych, ochrona zdrowia taka jaka jest, no to chyba nie o taką Szwecję nam chodzi. Mamy wyższe wydatki niż Szwecja, ale Szwecji to tu nie ma.
Panie doktorze, teoretycznie zderzyliśmy się ze ścianą czołową, mamy rok X, w którym uderzyliśmy w ścianę czołową, budżet się załamał. Jak to poczuje w swojej kieszeni? Mówię teoretycznie. Tutaj zakładam, że to jest tylko takie ekonomiczne science fiction. Co może poczuć zwykły, przeciętny Polak, Polka w swojej kieszeni, kiedy budżet państwa wjechał na ścianę, rąbnęło, huknęło, walnęło? No to są już, znaczy to są poważne konsekwencje, to zależy. No to pytanie, czy to jest tak, że to może być bardzo odległa sytuacja. Ja jeszcze powiem jedną rzecz, bo takie porównanie, bo wszyscy mówią, no, że my tutaj piszemy o tych zagrożeniach, no ale nic się nie stało. No wydajemy najwięcej prawie w Unii i nic się nie stało. Ale to jest trochę tak jak z lekarzem, który ostrzega pacjenta, żeby prowadzić taki zdrowy tryb życia prowadził. No jest pacjent, pali 2 paczki papierosów dziennie, źle się odżywia, nie wysypia, pije dużo alkoholu, nie trenuje, stresujący tryb życia, no po prostu przepis na zawał serca albo udar, tak? No i ten lekarz mówi, no jeżeli pan nie zmieni trybu życia, nie zacznie ćwiczyć, rzuci palenie, no to grozi panu udar, zawał serca, no a w najgorszym przypadku nowotwór, śmierć na zawał. No i przychodzi ten pacjent do tego ostrzegającego go lekarza za rok i mówi, haha, żyję, czyli niesprawdzone, mogę palić, mogę pić. No i to tak jest, że w pewnym momencie przyjdzie to przesilenie i co się wtedy dzieje? Znaczy trudno gdybać co w Polsce, ja tylko powiem, co się stało w Grecji. No w Grecji wyrównano wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, trzeba było to zrobić, no bo żeby poprawić stan finansów. Zlikwidowano 13 i 14, która była w Grecji. Obniżono w okresie takim najczarniejszym, to nie było pieniędzy na wynagrodzenia dla policjantów, urzędników, być może dla wojskowych. Ja przypomnę, jest wojna przy naszej granicy, a zimna wojna to już jest w ogóle na całym świecie. W przypadku przesilenia fiskalnego, no to Putin i tam na Kremlu będą otwierać szampana. Oni w ogóle teraz otwierają szampana, bo jakby zamykanie oczu i jechanie na ścianę z finansami publicznymi, no to jest jak znalazł dla Putina. Bo w Grecji wtedy trzeba było podjąć radykalne działania. To się oczywiście społeczeństwu nie podobało. Były protesty, leciały koktajly Mołotowa, tam było na ostro te protesty, to nie były takie pokojowe protesty. Tam nawet chyba jakieś ofiary były w czasie tych protestów. To mogło być inspirowane nie wiadomo przez kogo. No jeżeli w Polsce takie są protesty, to sobie proszę wyobrazić wojnę hybrydową. To, co będzie robił Putin, będzie rozbijał scenę polityczną, być może jakaś skrajna partia się pojawi. Kto wie, czy w Grecji nie były to jakby też manipulowane to wszystko. Także to dość, że to uderzy w nasze portfele, to jest kompletnie sprzeczne z racją stanu naszą i naszym bezpieczeństwem. No nie da się budować bezpieczeństwa, tego militarnego, narażając nas na taką jakąś możliwą przesilenie fiskalne i niewypłacalność. Mam nadzieję, że się politycy opamiętają, tylko że z drugiej strony to, co nam grozi, bo ja uważam, że jednak gdzieś być może rozsądek będzie, to wtedy, jeżeli to się nie skończy tym scenariuszem, który tu powiedziałem, to czeka nas radykalne podniesienie podatków. Radykalne. Nam brakuje, trzeba podnieść podatki, żeby doprowadzić budżet do stabilnej sytuacji, trzeba by było podnieść podatki o 100 miliardów pewnie. 100 miliardów złotych, nawet 120, przepraszam, bo tyle trzeba zredukować deficyt. On wynosi już 250, a co najmniej o połowę, jeżeli nie bardziej musimy go, to 120 miliardów podatków, no to trzeba by było VAT pewnie do 30% podnieść, tak? Albo CIT dla firm naprawdę radykalnie. No, to są takie decyzje będą podejmowane. Wydaje mi się, że się skończy tym podnoszeniem podatków, dlatego przedsiębiorcy powinni też już edukować, rozmawiać i przeciwdziałać pochopnemu podnoszeniu wydatków, bo raz się podniesie pewne rzeczy bez kryteriów, na lewo i prawo, później to trudno zlikwidować. Także to już jest nie tylko nawet igranie z gospodarką, z portfelami Polaków, ale z naszym bezpieczeństwem. My naprawdę potrzebujemy się dozbroić, tu jest pełna zgoda. Ale czy jeżeli tak sytuacja jest poważna, to jest czas na
obniżki podatków, osłabianie państwa, no bo państwo żyje z podatków. Siła państwa jest w tym, że społeczeństwo chce płacić podatki, ufa państwu, płaci te podatki, a nie z obniżek. No. I teraz ktoś powie 6 miliardów składka zdrowotna, niedużo. To jest 10 samolotów F-35 co roku, 10 F-35, licząc w ten sposób. Czyli w przyszłym roku 10, w następnym 10 i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o kwotę wolną, no ja już nawet nie potrafię tego przeliczyć, ale to są pewnie ze 3 lotniskowce rocznie, ta kwota wolna. No to jeżeli to nie jest osłabianie państwa, to co to jest? Te propozycje osłabienia państwa. Wojny wygrywają państwa, silne państwa, w którym ufają obywatele i nie możemy, trzeba patrzeć też w ten sposób na nasze finanse. I no, każdy scenariusz jest, im dłużej to kontynuujemy, to jest też tak, znaczy finanse publiczne często można porównać no do, powiedzmy, obiadania się złego trybu. No, jedzenie jest przyjemne, wszyscy chcemy jeść, no ale jak przekroczymy no później trzeba coraz trudniej z tego zejść, wszyscy wiemy, tak? Jak poszalejemy po świętach, to później z tego jest ciężko zejść, a już naprawdę może być taka sytuacja, że trudna do wyjścia. No a propozycje są jakie? Wyjmijmy baterie z wagi. Nie będziemy się ważyć wydatków, bo wydatki militarne, czyli wyjmiemy baterię z wagi, no będziemy stawać, no nic nie pokazuje, w porządku, no to nie ma problemu w finansach publicznych, tak? Ale dalej, powiedzmy, obiadamy się transferami socjalnymi, obiadamy się armatami, wydatkami zbrojeniowymi koniecznymi, no i co, nie rośnie, dalej dług rośnie. I co z tego, że wyjmiemy baterię? Także to jest kompletnie nieodpowiedzialna polityka, mamy jakąś pułapkę populizmu, hipokryzję opozycji, ci są przyciśnięci do ściany, ale też nie rozmawiają ze społeczeństwem. Popełniono błąd, że nie rozliczono finansów publicznych na starcie. To one powinny być. Mój instytut pokazał prawdziwy deficyt budżetowy budżetu Morawieckiego. Zrobiliśmy to też zaraz po wyborach. Po prostu trzeba było pokazać społeczeństwu, że to jest dziura Morawieckiego, tak, że on za to odpowiada. I niestety obecny rząd tego nie zrobił, nie pokazał, niestety dokłada, idzie tą samą ścieżką, a nagle opozycja heroicznie zaczyna mówić, że finanse publiczne, że im zależy. No po prostu dom wariatów takich, jeżeli chodzi o finanse publiczne. Przepraszam za sformułowanie, ale może to po prostu to co się dzieje wokół, to milczenie wokół finansów publicznych, w ogóle milczenie tak naprawdę, mnie troszeczkę przeraża, bo też taka sytuacja, którą mam w głowie, no rząd, jest konferencja prasowa po posiedzeniu rządu, w którym zwiększono deficyt do 240 miliardów złotych. Oczywiście premier nic nie mówi o deficycie, o zagrożeniach, a pierwsze pytania od dziennikarzy to co sądzi o freak fightach w MMA. I żadne pytanie dziennikarzy nie dotyczy finansów publicznych. No to jest jakaś, nie wiem, no nie wiem jak to określić tak naprawdę. Zresztą też teraz widzę, że w komentarzach w mediach tych najbardziej docierających bardzo mało jest o finansach publicznych, tylko hipokryzja opozycji jest jakby po drugiej stronie, którzy, no bo to Morawiecki nas sprowadził na krawędź procedury nadmiernego deficytu i spirali zadłużenia, wiedział, że zadłużenie idzie na 67%, nawet 70%, rozpędził to i cynicznie ukrył to i cynicznie od razu jak to ukrył, mówił, że ci nowi to zabiorą. Obecny rząd uległ tej pułapce populizmu, zamiast pokazać i rozliczyć, to jej uległ, rozdaje dalej, powiększa tą. Tylko że za chwilę to się, mówię, to się też źle skończy, bo za chwilę będzie dziura Domańskiego, dziura Tuska, no bo ten rząd tego nie rozliczył. Dziwi mnie to, że nie rozliczył, nie pokazał tego. Bał się pokazać, bo wtedy pamiętam się pojawiła narracja, że straszą finansami publicznymi, bo chcą zabrać. No i się tego przestraszył obecny rząd
i nie rozliczył finansów publicznych, no ale jednocześnie prowadzi bardzo nieodpowiedzialną politykę fiskalną, bo się nic nie poprawiło. Ale ja muszę przyznać, to trzeba przyznać szczerze, że to jest dziura Morawieckiego. Tak, tylko naprawdę ten rząd ją ujawnia i jedzie ścieżką, jedzie tym rozpędzonym pociągiem Morawieckiego i dodaje tego gazu, tak? Bo taka jest arytmetyka wyborcza, bo społeczeństwo nie zna prawdy do końca. Ale i cała scena polityczna, bo również Konfederacja, która rzekomo dba o gospodarkę, no oni chcą tylko obniżyć podatki, a w tym równaniu, które mówiłem, czyli chcą powiększyć deficyt. No to albo dzisiaj pan Petru wyszedł na mównicę i mówi, że trzeba obniżyć kwotę wolną i rozłożyć to na 2 kroki. No to jest jakiś żart. To co, jak rozłożymy na 2 kroki, to mniej kosztuje? No kosztuje tyle samo, tylko że nie powiedział, z czego to sfinansować, tak? To znaczy, że z jednej strony idzie i mówi, że trzeba dbać o finanse publiczne, czyli dotyczy to i pana Petru, dotyczy Konfederacji. PiS doprowadził nas do tego stanu, co jest, i cynicznie uprawia hipokryzję i krytykuje obecnych, no ale ten obecny jedzie dalej. No i teraz ja jestem przerażony, bo cała scena polityczna kompletnie nie ma żadnej nad tym refleksji. Zastanawia mnie tylko jedno, dlaczego rzeczywiście pan Kaczyński rzeczywiście w każdej wypowiedzi, bo nie jest ekspertem ani ekonomistą, cały czas mówi o tych finansach. Czy to jednak gdzieś tam zaczyna społeczeństwo to dostrzegać? A może oni się też szykują do tego, żeby podnosić te podatki w 27, nie wiem, mają taką arytmetykę, że trzeba już przerzucać na tych, bo wiedzą, że się nie jest nie do utrzymania. No to naprawdę ja czekam na poważną debatę o finansach publicznych, bo to już nie są żarty. To jest nie do utrzymania już. Nawet jeżeli ktoś się nie przejmuje długiem, bo są tacy, to moim zdaniem chyba wszyscy wiedzą, że nie da się mieć szwedzkich wydatków i podatków zmierzających w kierunku Irlandii. Tego się nie da. Nie ma takich krajów w Unii Europejskiej. Nie wiem, czy w OECD takie kraje są. To jest nie do utrzymania. No, także trzymajmy się za portfele, nie wiem, i blokujmy te rzeczy w trosce o swoje portfele. Dziękuję bardzo. Waszym i naszym gościem był dr Sławomir Dudek, Instytut Finansów Publicznych, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej, który zjadł zęby na prognozowaniu gospodarczym, pracują w Ministerstwie Finansów, układając podstawy budżetu państwa, te wszystkie wskaźniki, jak one na siebie wpływają, więc wie, o czym mówi. Jako puenta, polscy politycy w jednym są trwali, kontynuują radosną politykę budżetową. Tak, kontynuują. No niestety. Nie zabierają zejść. No i niestety, a społeczeństwo, musimy dotrzeć do społeczeństwa, które powinno to zauważyć, te zagrożenia i samo zaprotestować przeciwko pogłębianiu się tej sytuacji. Jeszcze raz bardzo dziękuję panu doktorowi. Zachęcamy do oglądania jeszcze innych naszych programów, innych naszych rozmów, no i do czytania raportów Instytutu Finansów Publicznych. One są pisane ludzkim językiem, a zawierają naprawdę dziesiątki bardzo ważnych informacji, które pokazują nam, jak to z budżetem państwa, czy też budżetem Narodowego Funduszu Zdrowia jest i czym ten ustawa budżetowa, czym się ją je tak naprawdę, co tam jest zapisane i jakie mogą być konsekwencje tychże zapisów. Dziękujemy bardzo i zapraszamy do następnej rozmowy z nami. Dziękuję bardzo. Szanowni widzowie, pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał Radia Rebeliant. To bardzo pomaga tym wszystkim ludziom, którzy swój wolny czas, swoją energię, swoje pieniądze też przeznaczają na to, żeby tworzyć dla Państwa to wspaniałe radio, ten wspaniały kanał, tą wspaniałą telewizję i przekazywać Wam bieżące informacje. Subskrypcja nic nie kosztuje, wystarczy kliknąć tam odpowiedni guziczek, a oni dzięki temu mogą rozwijać Radio Rebeliant. Także jeszcze raz bardzo proszę o subskrypcję, lajki i pełne wsparcie dla rebeliantów.